Na tę chwilę czekali wszyscy mieszkańcy Lublina, byli więźniowie obozu koncentracyjnego na Majdanku. Wśród nich Wanda Ossowska, pielęgniarka. 9 czerwca 1987 roku, w czasie trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, Wanda przeżywa swój piękny dzień. Kiedy zostaliśmy zawiadomieni przez muzeum na Majdanku, że Ojciec Święty będzie w czasie swojej pielgrzymki na Majdanku w obozie, koledzy, wiedząc o tym, że będzie można Ojcu Świętemu podać kwiaty, zwrócili się do mnie, wybierając mnie jako tę, która ma to zrobić. Byłam bardzo zmartwiona i zupełnie przybita tym, że nie mogę nic do Ojca Świętego powiedzieć. Dlatego, że Ojciec Święty jest tak przemęczony bogatym programem pielgrzymki, że nie można już absorbować go tym krótkim pobytem na Majdanku, który miał być pobytem modlitewnym, tylko i wyłącznie modlitwą za zamordowanych i zabitych tam ludzi. Wyjechaliśmy na Majdanek w nocy, w pogodę okropną, w szarugę. Na Majdanku deszcz już nie padał, ale było pochmurno, ciemno i ja, odsunięta od kolegów, stojąc daleko od nich sama z tymi kwiatami, bo koledzy tworzyli szpaler na szosie, którą miał iść Ojciec Święty, byłam osamotniona i było mi tak jakoś pusto i smutno. No, od razu wtedy przychodzą na myśl te wszystkie sprawy obozowe, ta cała męka, to upodlenie. No ale już zobaczyłam, że helikoptery lądują, więc odsunęłam znów te myśli od siebie i wróciłam do rzeczywistości. I jak Ojca Świętego powitać, jak do Niego podejść, nic nie wiedziałam właściwie, co mogę planować, bo przecież w ogóle nie wiedziałam, jak to wszystko będzie. I rzeczywiście okazało się zupełnie inaczej, niż był ten z grubsza zrobiony plan. Ojciec Święty nie zatrzymał się przy mnie i przy chodniku, który miał podejść do mauzoleum, tylko podjechał pod same schody prowadzące do mauzoleum. Ojciec Święty wyszedł i zobaczyłam jego białą, pochyloną postać stępującą po schodach, a ja stoję o dobre 50 kroków od niego. I wtedy gest księdza biskupa Pylaka zmusił mnie do tego, żebym prędko podeszła do schodów. Także weszliśmy właściwie wszyscy troje, Ojciec Święty pierwszy, za nim dość daleka ksiądz biskup Pylak i ja na podest przy mauzoleum. Ojciec Święty od razu skierował się do klęcznika, przykrytego piękną, taką opływającą ten klęcznik materią. Gdy skończył, podszedł do cokołu, ucałował cokół i zwrócił się
do wyjścia, a jednocześnie na drodze stałam ja z kwiatami. Ojciec Święty zatrzymał się przy mnie i ja wtedy wbrew wszelkim protokołom i zapowiedziom zaczęłam mówić. W imieniu byłych więźniów tego obozu zagłady, składamy Jego Świętobliwości najserdeczniejsze podziękowania, że do nas przybył, że się modlił za naszych braci, siostry i dzieci, tak straszliwie zamęczone i zamordowane. Kochamy Cię, Ojcze Święty, i modlimy się, aby Bóg Wszechmogący i Maryja strzegli każdego Twojego kroku, dawali Ci siły i zdrowie. I prosimy o błogosławieństwo dla nas tu zebranych i tych, którzy z powodu wieku i choroby nie mogli przybyć. Pobłogosław nas, Ojcze Święty. Z całego serca Bóg zapłać. Pani przemawiała w imieniu wszystkich więźniów Majdanka, którzy jeszcze żyją. Przybyłem tutaj oddać cześć pamięci tych wszystkich, którzy tu zginęli i również tych wszystkich, którzy przeżyli, którzy są świadkami tamtych. Nie przestajcie być świadkami tamtych waszych braci i sióstr, którzy tutaj zostawili swoje szczątki doczesne. Nie przestawajcie być przestrogą, tak jak tu jest wypisane na tym mauzoleum. Przestrogą dla wszystkich pokoleń, które po was przychodzą. Bo jesteście naznaczeni stygmatem straszliwego doświadczenia ludów, nie tylko naszego narodu, wielu ludów, których imiona tutaj są wspomniane. Za tych zmarłych modlę się najgoręcej. Oddaję ich duszę Bogu. To jest nasza nadzieja, że człowiek nie umiera, chociażby i został zakatowany, że żyje w Bogu. Oddaję ich duszę Bogu, który jest Bogiem życia. A wszystkim zmarłym i żyjącym przekazuję uczucie głębokie mojej czci, mojej miłości, mojej solidarnej wspólnoty. Wam, drodzy bracia i siostry, świadkowie, dziękuję za to świadectwo, które dajecie. Nie przestajcie je dawać. Na tym miejscu przychodzą na myśl także i ci, którzy byli sprawcami. Myślimy i o nich. Myślimy w tym duchu, w którym myślał Chrystus konający na krzyżu. I oddajemy ich także sprawiedliwości Bożej i Bożemu miłosierdziu. Ale niech pamiętają wszyscy, niech to będzie memento dla wszystkich pokoleń, że człowiek nie może stać się dla człowieka katem, że musi pozostać dla człowieka bratem. Gdy Ojciec Święty skończył, przyklękłam i zostałam obdarowana przez Ojca Świętego medalem i różańcem. Ojciec Święty wziął wtedy ode mnie kwiaty i złożył je na cokole. I znowu wychodząc, zatrzymał się przy mnie. Ja jeszcze raz przyklękłam, Ojciec Święty mnie podniósł i pocałował w czoło, po czym się oddalił. Stałam na tym podejście i byłam tak nieprawdopodobnie wzruszona, że po prostu nie wiedziałam, czy mam zejść już, co mam w ogóle zrobić. Przecież to wszystko, co się stało, było tak nieoczekiwane, tak nieprzewidziane przez nikogo z nas, tak niesłychanie serdeczne, takie jakieś bezpośrednie.
Kiedy zorientowałam się, że wszyscy już schodzą i ja zaczęłam schodzić na dół, widziałam, jak Ojciec Święty siedzi przy stoliku, wpisując się do księgi pamiątkowej, i wtedy otoczyli mnie księża biskupi i ściskając moją rękę powtarzali, że gratulują mi dnia dzisiejszego i gratulują mi męstwa, odwagi, wytrzymałości tamtych dni w więzieniach Gestapo i w obozach.